No patrz pan. Nawet się nie zatrzymał przed masażem. Spokojnie, niech się pan nie rusza. W klatce piersiowej. Dzwonię. Dziś w odcinku Mariusz jest oskarżony o kradzież. Chodzi o przyczepkę, którą pan ukradł z garażu przy ulicy Wróblach. To jest chyba jakieś nieporozumienie. Na monitoringu widzieliśmy auto, które jest zarejestrowane na pana, więc pomyłki raczej nie ma. Hofer ma kłopoty ze swoim biznesem. Nie puszczę pana, dopóki nie dostanę odszkodowania. Z torbami pana puszczę. Benia za wszelką cenę chce zajść w ciążę. A jak już będę w ciąży, no to jeżeli chciałabym córeczkę, to muszę ubierać często różowy, a jak chłopca, to często niebieski. Co chcesz na obiad dzisiaj? Cokolwiek, kochanie. Może być chińszczyzna? Może być chińszczyzna? Lecę, bo się spóźnię. Pa. Pa. Dzień dobry, pani Ewelina Pogórska. Dzień dobry, to ja. Proszę tu podpisać. To dla pani. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jarek? Słuchaj, dostałam przed chwilą wezwanie do zapłaty. Możesz mi powiedzieć, co to jest? Cześć. No, to niestety możliwe, bo mam kłopoty z ratami. Mówiłeś, że nie będzie żadnych kłopotów. No, ale są. No to co zamierzasz teraz z tym zrobić? Nie wiem, Ewelina. To nie takie proste. Musimy się zaraz zobaczyć. Za godzinę. Kocie znowu się nie udało. Spokojnie, no w końcu się uda. Nie wiesz tego. A im później, tym gorzej. Czemu nas tak pokarało? Dlaczego nas to spotyka? Benia, no. No to czemu nie możemy mieć dzieci? No ale spokojnie, no. Jeszcze przyjdzie czas na dziedziusia. Nie wiem. Nie wiem, już nic nie wiem. Benia, no kochamy się. Także to jest kwestia czasu i dziedziuś będzie, no. Coś musi być ze mną nie tak. Wszystko jest z tobą okej, no po prostu musimy trochę dłużej poczekać. Nie, musimy to iść do lekarza. Benia, ale od biegania po lekarzach jeszcze nikt w ciąży nie zaszedł. Marcin, czy ty nie rozumiesz, że to się samo nie naprawi? Coś musi być ze mną nie w porządku. Ale wszystko jest z tobą okej, no. Byłaś raz w ciąży, będziesz drugi raz, no. Nie możesz tego wiedzieć. A jak skończy się, tak jak poprzednio? Nie skończy. Nie wiesz tego. Dobrze, kochanie, jak chcesz, to idź do tego lekarza, no. Chodź tu do mnie. Pamiętaj, że cię kocham. Ja też cię kocham. Czułam się okropnie. Tak bardzo pragnęliśmy dziecka, a to się nie działo. Ta cała sytuacja odbierała mi radość z małżeństwa i w ogóle. No, cześć. Cześć. Dobrze wyglądasz. Nie słuchaj mi, tylko mów, jak jest. Nie wściekaj się, ja też jestem tym wszystkim zaskoczony. Słuchaj, podżyrowałam ci kredyt po starej znajomości, a ty mnie wpakowałeś w taką sytuację. Ewela, bo ja rozbiłem tego busa, na który podżyrowałaś mi kredyt. No, a ubezpieczenie? Nie wypłacili. I jeszcze mam sprawę o odszkodowanie.
To co, ty pijany byłeś? Bez przesady. Wczorajszy bardziej, ale promile wyszły. No i biznes diabli wzięli. Przecież ty masz robotę, która polega na wożeniu ludzi. Nie mogłeś się powstrzymać od alkoholu? No wiem, ale myślałem, że już mogę siąść za kółko. A tu taki pech. No chyba głupota. No i nie mogę znaleźć dobrej pracy. Bez prawka to ciężko, a zabrali. Jaka ja byłam głupia, że ja ci pożyrowałam ten kredyt. Przecież ja to powinnam przewidzieć. Z czego ty żyjesz? Dorabiam na czarno na budowie. Ale robią mnie tam na kasie, bo wiedzą, jaką mam sytuację. Matka ci nie pomoże? Pomagała, ale więcej nie chcę. Ewela, pomóż mi, ja ci to oddam. Z czego? Zaczynają się prace sezonowe, znajdę lepszą robotę i oddam. Boże, przecież jak Tomek się dowie, że ja ci pomagam, to on mnie zostawi. Ja naprawdę tego nie chciałem. Myślałem, że sobie poradzę. A on nic się nie dowie, słowo. Ale mnie wpakowałeś. I co robimy? Nikt nie odbiera. Mariusz, ale one nie są w najlepszym stanie. Kto w ogóle przyjął takie badziewie? Lolek. No, ale dał za to grosze. To przynajmniej stracimy grosze. Może komuś do nauki się przydadzą? Ja tam wątpię. No, wystawimy na stronie i zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jakie fajne kije. Mogę zobaczyć? Tak, są na sprzedaż, proszę bardzo. Ej! Ostrożnie. A piłeczki do tego macie? Niestety nie. Ale nic, i tak czuję się z tym zupełnie jak Tiger Woods, kurczę. No a widzę, że do samoobrony też by się przydały. No wie pan co? No ale słowo daję, widziałem w filmie, jak gangster takim kijem całą ekipę rozwalił. Klient mimo wszystko nie zdecydował się na zakup kijów do golfa. Ale może to i lepiej, bo miał dziwne pomysły na ich zastosowanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zostawić przyczepę. Stoi na zewnątrz? Niestety nie udało mi się jej przywieźć. A ma pani może jakieś dokumenty albo zdjęcia? Tak, już pokazuję. Dziękuję. A proszę mi powiedzieć, czy ktoś z Lombardu mógłby po nią przyjechać? Oczywiście, jak najbardziej. To spadek po ojcu. I nie szkoda pani zostawiać? Wie pani, w ogóle jej nie używam, więc po co ma stać i zalegać? A kiedy można by obejrzeć tę przyczepę? A dałoby radę dzisiaj? Nie ukrywam, że zależy mi na czasie. Jak najbardziej, oczywiście. Benia, poradzi sobie? Jasne. Ja pojadę z panią. Super. Przyczepa była ciekawym zestawem. Trochę bałem się, że będzie zaniedbana, ale na miejscu okazało się, że była w bardzo dobrym stanie. Długo stoi? O, ponad rok. A pani nie korzystała z niej wcześniej? Korzystałam, jeździłam z rodziną na kempingi. Super sprawa, ale wie pan, po śmierci ojca to już nie jest to samo. Rozumiem. Ale wie pan, no, ojciec sam ją wybierał, zresztą jest w dobrym stanie. Znał się na rzeczy. Nie, no tak, widzę. 2 miejsca sypialne, łazienka z brodzikiem, WC kasetowe wyciągane z zewnątrz. Wszystko okej. To ile bym mogła za nią dostać? A proszę mi powiedzieć, czy krzesła i stoliki wchodzą w zastaw? Jeżeli to wpłynie na cenę, to tak. No to mogę zaproponować 8 000 za całość. Mało. Więcej nie dam rady. No chyba, że ma pani jakąś biżuterię albo sprzęt elektroniczny. No może by się coś znalazło, ale musielibyśmy podjechać na chwilę do mojego mieszkania. Oczywiście. A co z przyczepą? Może pan ją od razu zabrać, bo i tak ją zastawię. Super. Witam ponownie. Mariusz, jak ta przyczepa? Znakomicie, możesz przygotowywać umowę. To poproszę pani dowód osobisty. Dziękuję. No, jeżeli złoto okaże się autentyczne, to razem z przyczepą możemy pani za to dać 12 000. No, trudno. Jak nie da się więcej. Przepraszam bardzo, a co to takiego? To jest lampa antydepresyjna. O. I co? Coś daje? Kupiłam ją na jesienne handry. Coś tam daje. Dopięliśmy transakcję ku obopólnej korzyści.
I tak sobie po cichu pomyślałem, że gdyby babeczka nie odebrała tej przyczepy, to może kupiłbym ją i spędzilibyśmy z dziewczynami bardzo fajne wakacje. Cześć, kochanie. Hej! Cześć. Jesteś jeszcze w pracy? Cześć, nie, jestem z policją przy garażach. Co? No, ktoś nam podpieprzył przyczepę. Jezu, jak to? Ale jak ona mogła tak zniknąć? Nie wiem, chciałem ją pożyczyć koledze na wyjazd z rodziną, a garaż był pusty. No ale... Ale jak złodziej tak po prostu mógł do niej wejść? Nie wiem i dziwne też, że kłódki nie wywalił. Po prostu zero śladów włamania. Okej. No dobra. No właśnie, no. Dobra, ja muszę kończyć, okej? Jak wrócę, to wszystko ci opowiem. Okej, to pa. Mariusz, ale kurier i tak po to dzisiaj nie przyjedzie. No szkodzi, będziesz miała gotowe na jutro. Dziękuję. O, witajcie. Cześć. Ratujecie mi życie. Cześć. A na pewno portfel. A w czym możemy pomóc? No, kije golfowe, no. No, gdzie one są? Pokażcie. No tak. A Hofer, skąd ty o nich wiesz? Przecież my je dopiero co wystawiliśmy. Aha, bo ja regularnie oglądam waszą stronę internetową w poszukiwaniu okazji. No ostrożnie, no. Hofer, machasz tym jak cepem. To nie baseball. No spokojnie, ja wiem, co ja robię. No właśnie widzę. No, teraz to będą kije zniszczenia. No, a to nie łatwiej baseballem jakimś? No, pewnie by było łatwiej. Ale on chce kijami od golfa. Czego to ludzie nie wymyślą? Dobra, to pogadajmy o cenie. Dam 5 dych. Za jeden? Za wszystkie dam. Trochę mało. My chcieliśmy wystawić je za 250. Dobra, to spotkajmy się w połowie drogi, 100 dam. W połowie drogi. Dobra. Proszę. Stówka. Dobrze. Są twoje. No. O dziwo szybko nam się udało pozbyć kijów do golfa. I w krótkim odstępie czasu znalazł się drugi facet, który znalazł dla nich inne zastosowanie niż zwykle. Mariusz, mogłabym dzisiaj wcześniej wyjść z pracy? Jasne. O, dzięki. Bo wiesz, udało mi się umówić do lekarza. Akurat ma termin, a no, tak to musiałabym czekać. A co się stało? No nie, wiesz, to co zwykle. Starania o ciążę. Ale no, może nie ma się czym przejmować. No rozumiesz, no jeszcze za krótki czas. Stosuję dietę. Odpowiednio się ubieram. Unikam alkoholu. Wszystko jak w zegarku i nic. Co ma do tego odpowiednie ubieranie? No co, ty nie wiesz? No, jak się chce zajść w ciążę, to trzeba często chodzić na zielono. Bo to nadzieja. A chcę być przy nadziei, tak? No, a jak już będę w ciąży, no to jeżeli chciałabym córeczkę, to muszę ubierać często różowy, a jak chłopca, to często niebieski. Tak myślałem. No. Było mi szkoda Beni. Widziałem, jak bardzo chciała mieć dziecko. No ale sama wytwarzała sobie presję, a to na pewno nie pomagało. To kiedy mogła zginąć ta przyczepka? Niech pan nam powie. Właśnie nie wiem, no nie było mnie tu jakiś czas. To znaczy, kiedy pan tu był ostatnim razem? No dawno. Z tym, że tu jest monitoring na osiedlu, więc coś się powinno dać zobaczyć. Na pewno nie po tylu miesiącach. A skoro pan nie wie, czy skradziono to ostatnio, czy wcześniej, no to... Ale to trzeba zrobić, co się da, tak? Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się mogło stać, Tomek? Nie wiem, była i nie ma. Panowie, tak formalnie to ta przyczepa należy do mojej żony. A, to w takim razie pani powinna złożyć zawiadomienie. No ale to się w ogóle znajdzie? Nie obiecujemy, ale oczywiście zrobimy, co w naszej mocy. Ale to chyba jest bez znaczenia, tak?
Zgłaszamy i już, nie będziemy odpuszczać jakimś złodziejom. Poza tym to nie jest byle kto, tylko fachowcy. A skąd ty wiesz, że to byli fachowcy? Bo nie ma śladów włamania. To nic nie znaczy, proszę pana. Złodzieje nie musieli przecinać kłódki ani niszczyć zamka. Wie pan, kłódka zatrzaskowa to nie problem. Tworzy się, zatrzaśnie, śladów nie ma. Taki zameczek to też nie kłopot dla złodziei. No tak, no ale chyba jak dotykali, to zostawili jakieś odciski palców, więc można to sprawdzić w bazie policyjnej. Oczywiście, przyślemy kogoś w miarę możliwości. Sprawdzimy również monitoring. Jak będziemy mieli jakieś informacje, to oczywiście odezwiemy się do państwa. O której Benia wróci z pracy? Dzwoniła, że niedługo będzie. O, już jest. Wróciłam? Cześć. Nie, dzień dobry, jaka miła niespodzianka. Jesteś, Beniu. Brakowało nam tu ciebie bardzo. No, nasza. Dobrze, że przyszłaś, bo mamusia ci w garnkach namieszała, no. To znaczy, że i tobie też namieszała. A co to Marcin gotuje, tak? Zdarza mu się czasami. Synu, nie poznaję cię. Daj ci już spokój. No. Ale nie denerwuj się, jesteś zuchwat, bylebyś nie otruł przypadkiem naszej Beni. Nie, bez obaw. Marcin całkiem nieźle sobie radzi. Pracuję nad nim. Bardzo dobrze, nie odpuszczaj mu. No, chłop jak dom, ale trzeba go trzymać krótko. Nie byłam w nastroju po wizycie u lekarza. Ale rodzice Marcina mieli na mnie dobry wpływ. Byli tacy ciepli, kochani. Niezły numer z tą przyczepą, co? Ale nie chciałabym w to niepotrzebnie policji angażować. No ale to jest ich praca. A potem mnie będą ciągać po sądach. Ewelina, jak trzeba, to pójdziemy. Tylko żeby się nie okazało, że to zrobił ktoś ze znajomych. No kto mógł wiedzieć, że tam jest coś cennego? No, chyba nie myślisz, że to sąsiedzi. A Morawski? No przestań. Dobra, nie przejmuj się. Kochanie, jeśli ta kradzież wydarzyła się w tym miesiącu albo w poprzednim, złodziej wpadnie na nagraniach. W jakich nagraniach? Tam są kamery? To nie są atrapy? To są prawdziwe kamery i będziemy wiedzieli, kto jest złodziejem. To jakieś takie niepotrzebne problemy. Kochanie, ty się nie stresuj, tak? Słuchaj, a może ja ci napuszczę wody do wanny, trochę się zrelaksujesz, co? No chętnie. To idę puścić. Dzięki. Jarek? Kochani, a może by tak po koniaczku? To jest bardzo dobry pomysł, Tatuś, no. Benia, strzelę z statusem po maluchu. No właśnie po maluchu będzie, jak sobie strzelisz. A co to dziś? Bo jeśli tak, to Marcin nie powinien pić. Bo to osłabia planniki. Mamo, no. No co, no dobrze mówię. No, żona się poświęca, prawda? To ty też chyba możesz, nie? No, ale to nie dziś, no. Wiem, bo żyjemy według kalendarza, no. Bez sensu. Moje starania nie są bez sensu. Benia, no, to nie wiem, to sztuczne dopasowanie, no. My potrzebujemy spontanu, no. Nie wiem, no tak nie możemy, no. Olej z wiesiołka pij. Tak, wiem, już to robię. Ale to tak tuż przed. I nie po, bo to wtedy szkodzi. A w ciąży to już w ogóle. No tak, i dużo wody. To też robię, mamo. No widzisz, to wszystko wiesz. No, spokojnie, trzeba czekać. Ale my już tak długo czekamy. Przecież dopiero zaczęliśmy, no. Musiałaś mieć przerwę, no. Benia jest w gorącej wodzie kąpana. A ty w zimnej. Jak w zimnej? No powinieneś się kąpać w zimnej, to podobno pomaga. To nie jestem kaczor, no. Sam się kąp w zimnej. Smacznego. Jakoś ta rozmowa rozładowała napięcie i nawet się pośmiałam trochę. Niestety tylko na chwilę. Dobra. Co masz do jutra? Do jutra, okej? O! A, co, przyszedłeś, znalazłeś coś nowego na naszej stronie? Przyniosłem 2 kije od golfa, reszta poszła w dymolce. Ale my zwrotów nie przyjmujemy.
Ale ja nie chcę zwrócić, no. Sprzedać chcę. No ale to co, nie przydadzą ci się? No wiesz, do kolejnej demolki. A właśnie, jak poszło? Masakra. Czegoś takiego to ja w życiu na oczy nie widziałem. Aż tak? Ludzie kilofem nie robią takiej rozpierduchy jak ten facet kijami od golfa, no. Najpierw zaczął piłeczkami walić, a jak go jedna rykoszetem trafiła w łeb, to się wściekł, mało chałupy nie rozwalił. No, to furiat jakiś. A skąd miałeś piłeczki? Nie no, piłeczki miał swoje, a one się tak szybko nie niszczą, a kije bardzo. No to powinieneś być zadowolony. To materiał to ja mam fantastyczny. Tylko to, co widziałem, to jakieś chore było. Wiesz co, Hofer? Ty to sam jesteś sobie winien. Bo ty prowokujesz ludzi do takich zachowań tym swoim biznesem. Ja pozwalam uwolnić im ich emocje. No to co? Weźmiecie? Nie bardzo. Mogą być uszkodzone, a jak ktoś kupi i zrobi sobie krzywdę, będzie mieć kłopoty, no. Dobra, to może jakiś inny klient przyjdzie, to dokończy te kije. To na razie. No. A, tu pan jesteś. A pan co, na mnie czekał? Niech pan nie udaje nieświadomego. Chciał mnie pan zabić. Ale to pan sam chciał się zabić, machał pan tym kijem jak wariat. Proszę pana, ja nie odpuszczę tej sprawy. Ja oskarżę pana o próbę zabójstwa, co najmniej. No, a ja nie mam czasu na pierdoły. Nigdzie pan nie pójdziesz. Nie puszczę pana, dopóki nie dostanę odszkodowania. Z torbami pana puszczę. Zobaczy pan, jak pan mi nie wypłaci takiej kwoty, jaka będzie mnie zadowalała, to wpuszczę pana w samych skarpetkach. Panowie, co tu się dzieje? A to nie pana sprawa. Niech się pan nie wtrąca. Moja, nie moja, spokój ma tutaj być. Rozumiemy się? Usłyszałem krzyki, wyszedłem sprawdzić, co się stało. Jakiś pokiereszowany facet szarpał Hofera i chciał od niego pieniędzy. Okazało się, że to był ten jego golfista. Cześć. Co tak wpadasz bez zapowiedzi? A co mam zrobić, jak nie odbierasz ode mnie? A wczoraj w ogóle wyłączyłeś telefon. Co się stało? Słuchaj, zapłaciłam 12 000 na konto komornika. Super. Dziękuję ci bardzo. Nie Oddam jak ciesz tylko się, będę miał. bo ja te pieniądze muszę oddać i to jeszcze dzisiaj. To niemożliwe. Możliwe. Słuchaj, zastawiłam swoją własną przyczepę, żeby spłacić część twojego długu, ale Tomek się zorientował, że przyczepy nie ma w garażu i zgłosił kradzież na policję. Oszalałaś? To po co to kradłaś? Nie kradłam tego, to jest moja przyczepa. To czemu mu nie powiedziałaś, że ją zostawiasz? Co ja miałam powiedzieć, że spłacam długi mojego byłego faceta? Skąd miałam wiedzieć, że on się zorientuje, że tej przyczepy nie ma w garażu? To co się stało, że się zorientował? Słuchaj, nieważne, ja tą przyczepę jeszcze dzisiaj muszę odebrać z Lombardu. Inaczej policja wpadnie na mój trop. Ja pierdykam, no. To ja zastawiam swój własny majątek, żeby spłacić twoje długi, a ty masz tyle cennych rzeczy i nic z tym nie robisz? Wela, to nie wszystko jest moje. Aha, a czyje? O co panu właściwie chodzi? Ten facet chciał ukryć u was dowody winy. Złapałem go na gorącym uczynku. Jakim uczynku? No chodzi o te kije. Przez nie tak wyglądam. Ale pan sam się walnął w łeb tym kijem, a rękę to ja nie wiem, gdzie pan sobie złamał. Piłką golfową dostałem. Czyli pan sobie sam to zrobił, no. Ale pan powinien mi zapewnić bezpieczną rozrywkę. Ale ta rozrywka nie jest bezpieczna i na tym to polega. A ja nie wiedziałem. Gdybym wiedział, to bym się za to nie brał. Inni jakoś potrafią robić demolkę bez szkody dla siebie. Ten pan powinien zapewnić mi warunki BHP i środki ochrony osobistej, a nie zrobił tego. O, pewnie, jeszcze mógłbym pana w zbroję ubrać, co? Ja nie wiem, ale będę się domagał zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, sfinansowania turnusu leczniczego na ukojenie moich nerwów. No i jeszcze ja panu wykupię wycieczkę na Bali. A może być i na Bali, ale jak się nie dogadamy, to się skończy to w sądzie. Zobaczy pan. Czekaj, nie warto. Nie warto, chodź. Ja pana powołam za świadka, że ten facet naraził moje zdrowie, a może nawet i życie.
Musiałem powstrzymać Hofera. Tym bardziej, że tu był monitoring i wpakowałby się w kłopoty. A tamten facet rzeczywiście chciał go naciągnąć, ale niestety miał ku temu podstawy. Ładnie się zabawiasz pod moją nieobecność. Co ty bredzisz, Gabi? To tylko koleżanka. Nie kłam, wiem kto to jest. To twoja była. Ciągle z nią kręcisz? Mam męża, Jarek mnie nie interesuje. A skąd ty w ogóle znasz Ewelinę? Z netu. Byłam ciekawa, z kim poprzednio byłeś. Sprawdziłam ją. Masz się wyjeść z tego mieszkania. Przestań, Gabi. Nigdzie stąd nie wyjdę, dopóki nie załatwimy z Jarkiem pewnej sprawy, która ciebie nie dotyczy. Jakiej sprawy? O czym ona mówi? Nic takiego. Możesz nas zostawić na chwilę samych? Nie. Widzę, że nic nie wiesz. Chodzi o pieniądze. Ej, to nasza sprawa. Podżerowałam Jarkowi pożyczkę i bank wezwał mnie do spłaty raty, której on nie spłaca. Ja teraz muszę odzyskać te pieniądze. Jak podżerowała? No co? Stary dług. Wziąłem pożyczkę na busa i Ewelina mi pomogła. To ją spłać. Jaki masz problem? Nie mam jak. Masz. Możesz coś zastawić, tak jak ja. Właśnie chciałem to zaproponować. To tak słabo stoisz finansowo? Później ci wszystko wyjaśnię. Najpierw załatwię sprawę. Ten facet chce mnie naciągnąć. On chce zniszczyć moją sztukę. Ale może mieć trochę racji. A jak się uprze, narobi kłopotów. Ale jak? Przecież każdy sąd przyzna mi rację. No wiesz, no w sumie to niekoniecznie, bo jednak odpowiadasz za swoich klientów. Ale jak? Przecież ja im daję papier do podpisania, że wszystko robią na własną odpowiedzialność. No to ja nie wiem, najlepiej pogadaj z prawnikiem. A swoją drogą możesz mieć na stanie jakiś strój ochronny, no nie zaszkodzi. Sztuka to jest, no. Już bez przesady. Rozwałka zwykła. O nie. Ja to wszystko nagrywam, to jest sztuka audiowizualna. No ale wiesz, jak do tej pory miałeś klientów bez stroju ochronnego, to teraz będziesz miał w strojach ochronnych. No, urozmaicenie zawsze jakieś. I jakby co, to my mamy kaski na stanie. Kaski, okulary i co jeszcze? No strój ochronny, ale taki wojskowy, policyjny, wiesz. Tarcza, kamizelka kuloodporna, pała, buty wojskowe. Zawsze urozmaicenie, może być ciekawie. No. A może? Ale najpierw to się dogadaj z tym klientem. Hofer musiał się jakoś porozumieć z facetem, który stawiał nierealne żądania. Ale przynajmniej Hofer zrozumiał, że musi zadbać jakoś o bezpieczeństwo klientów. Proszę bardzo. Szybko pani odebrała ten zastaw, a tak się pani bała, że nie da rady. Teściowa wpada w odwiedziny, nie mam wyboru, muszę posprzątać. No tak, to rozumiem. Ale jak tylko wyjedzie, to znowu się spotkamy w sprawie zastawu. Do widzenia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukujemy pana Mariusza Ryniewicza. Dzień dobry, to ja. Czy mogę pomóc? Chodzi o przyczepkę, którą pan ukradł z garażu przy ulicy Wróblach. Ukradłem? To jest chyba jakieś nieporozumienie. Na monitoringu widzieliśmy auto, które jest zarejestrowane na pana, więc pomyłki raczej nie ma. Ja niedawno odbierałem przyczepy, ale to nie była kradzież, tylko zastaw. Dobrze, ma pan na to jakąś umowę? No oczywiście, że tak. Prosimy. Proszę bardzo. A kto zgłosił w ogóle kradzież? Właścicielka przyczepy. Pani Ewelina Pagórska? Rozumiem, że zna pan poszkodowaną. No oczywiście, przecież to jest na nią umowa. No rzeczywiście. To aparatka. No ale po co ona zgłaszała kradzież? Wie pani, może chce wyłudzić odszkodowanie po prostu. No to mamy sprawę rozwiązaną. A kobieta poniesie konsekwencje fałszywego zawiadomienia o kradzieży. Potrzebowalibyśmy od pana jeszcze kopię owej umowy. No i zeznania jak najbardziej. Tak. Byłem zaskoczony pojawieniem się policji i postawą kobiety, ale nie mieliśmy wpływu na intencje sprzedających. Czasami musieliśmy zawierzyć im na słowo. Tym bardziej, że w tym przypadku papiery się zgadzały. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. A dzień dobry, właśnie o pani mówiliśmy. No jak pani mogła nam wywinąć taki numer? Przepraszam, ja naprawdę nie chciałam. Musiałam spłacić dług i to jeszcze nie swój, tylko jego, bo to jest jego wina. Poręczyłam mu kredyt, którego on po prostu nie spłaca, no. A teraz dostałam wezwanie, że muszę spłacać te należności. Proszę pani, ale pani popełniła przestępstwo. Pani złożyła fałszywe zawiadomienie. No dobrze, ale my w takim razie odbierzemy tą przyczepę i będą państwo mogli zamknąć tą sprawę i tak to rozwiążemy. Tak to nie działa. No i widzisz, coś ty narobił? Przepraszam, no naprawię to jakoś. Wezmę winę na siebie.
Dobra, panowie? Nie, proszę pana. Pan nie składał zeznań o kradzieży, tylko pani. Dobrze, to co z tą przyczepą? Odbierzemy ją za pieniądze, które Jarek dostanie w zastaw za swoje rzeczy. To ile za to dacie? Zdenerwowała mnie ta kobieta. No, dla mnie to nie było żadne wyjaśnienie, że spłacała czyjś dług. Wsadziła nas na minę i naraziła na niepotrzebny stres. No niestety, wiele więcej niż 12 000 to panu nie mogę za to dać. Co tak mało? Ja to kupowałem za 2 razy tyle. Proszę pana, ale rzeczy tracą na wartości. No. Jarek, proszę cię, nie denerwuj mnie. No już dobra. Zgadzam się na tą cenę. Od pani poproszę umowę zestawu przyczepy. A kiedy będzie można ją odebrać? Ja myślę, że najlepiej od razu. No nie, proszę pani, najpierw pani pojedzie z nami na komendę. Dobrze. Tu jest telefon do mojego męża. Proszę do niego zadzwonić i powiedzieć, żeby odebrał tą przyczepę, dobrze? Dobrze. A, jeszcze tylko proszę nie mówić, że byliśmy tu razem. Jakby co, to ja tutaj byłam sama, dobra? Oczywiście. Transakcje naszych klientów są zawsze objęte tajemnicą. Dziękuję. Zapraszamy panią. A od pana poproszę dowód osobisty. Proszę. Facet odebrał przyczepę. On był wściekły i trudno mu się dziwić. Nie spodziewał się, że żona wywinęła mu taki numer. O tym drugim gościu nie wspominaliśmy. Nie chcemy wchodzić w prywatne sprawy klientów. Cześć. Cześć. Dzwonił do ciebie pan z Lombardu? Dzwonił. Przyczepa jest w garażu. Masz mi coś do powiedzenia? Słuchaj. Muszę ci to wszystko wyjaśnić. Musiałam zostawić tą przyczepę, bo... Proszę, czytaj to. Co to jest? Czytaj to, To prawda? Spotkałaś się ze swoim byłym? No, spotkałam się, ale daj mi to wszystko wyjaśnić. To... Co tu jest do wyjaśnienia? Dziewczyna twojego byłego pisze do mnie, potem dzwoni, że mnie z nim zdradzasz. No przecież kłamie. Czyli nie spotykasz się z nim? Tak, spotkałam się, ale daj mi to wyjaśnić, no. Poręczyłam mu kredyt rok temu i on przestał go spłacać, a ja dostałam wezwanie do zapłaty. Jak poręczyłaś kredyt? No poręczyłam, no myślałam, że to będzie czysta formalność, no. Ale dostałam wezwanie do zapłaty. Ty jesteś nienormalna? Zlitowałam się, no. Miało z tym w ogóle nie być kłopotu, to miała być tylko formalność, no ale oszukał mnie, no. Dziękuję, że przyszłaś. No ale mów, co powiedział lekarz. No, właściwie nic. Niby, że wszystko gra. O, no i ja tobie to samo mówię. Ale potem poszłam prywatnie i zrobiłam kilka badań. I jakich badań? Najpierw poszłam na badanie AMH. No i za nie zapłaciłam 180 zł. O, to jeszcze nie tak źle. A co to za badanie? To jest badanie rezerwy jajnikowej. Miało ocenić moją płodność. A potem jeszcze poszłam na Sono HSG. Nie znam tego. To sprawdza prawidłowości w budowie macicy i drożność jajowodów. Ponad 700 zł. La. No, łącznie z lekarzem zapłaciłam prawie 1000 zł. No i na co? A nic. No, niby wszystko gra. No ale to chyba dobrze, nie? No wcale nie. Bo dalej nie wiadomo, co mi jest. No, może właśnie dlatego, że nic ci nie jest. Zosia, ja wiem, że coś jest nie tak. No próbujemy i nic. Beniu, ale to nie musi być twoja wina. Czy Marcin robił badania? Wiesz co, ja też o tym pomyślałam. No nie, właśnie nie robił. Ale wiesz, nie wiem, jak mu to powiedzieć. No, żeby nie urazić jego męskości. No wiem, ale myślę, że Marcin się nie obrazi. Powinnaś go tak wprost zapytać. W końcu to jest wasza wspólna sprawa, nie? Zosia miała rację. Szczera rozmowa to było najlepsze wyjście. Już lepiej, jakby Marcin się obraził, ale zrobił te badania, które mogły nam dostarczyć nowych informacji. Gabi, odłóż tą torbę i porozmawiajmy, no nie wygłupiaj się.
Nie mamy o czym. Za moimi plecami spotykałeś się ze swoją byłą. Jesteś śliskim krętaczem. Ale nic mnie z nią nie łączy. Ci mówię, spotkaliśmy się tylko w sprawie długu. Nie wierzę ci, brzydzę się tobą. Uwierz mi, Gabi, proszę cię, mówię prawdę. Co? To ile masz tego długu? W samym banku jeszcze ponad 50 000. Ale wiszę jeszcze kolegom z pracy. Jak to? A ty myślisz, że te wszystkie wycieczki czy restauracje to nic nie kosztowały? To tym bardziej nie warto tracić na ciebie czasu. Na co mi go dupić z długami? Ej, Gabi, to ja stawałem dla ciebie na głowie i kiedy mam problemy, ty się na mnie wypinasz? Zasługuję na kogoś lepszego, a ty znajdź sobie laskę, na którą cię stać. Poczekaj, no Gabi, porozmawiajmy. A pan co? Pan co? Proszę go zostawić, bo zadzwoni na policję. Dzwoń sobie na policję i tak tutaj wrócę, jak on nie spłaci swojego długu. Ale to nie tak łatwo. Cześć. Cześć. Co, kocie? Męczący dzień? O, ganialiśmy za złodziejami, ale w końcu ich dorwaliśmy. Ciężka praca to też może być przyczyna. Przyczyna czego? No, że nie mogę zajść w ciążę. Daj spokój. Ty też mógłbyś się przebadać. Ale na co mam się badać? No, siebie. Nasienie. O nie. No, ale dlaczego? Ja wiem, że to ja poroniłam, ale może to jednak nie moja wina. Benia, no ale przesadzasz, wszystko jest okej. Ale ciąży nie ma. No nie ma, no bo za bardzo to wszystko przeżywasz, no nie pomagasz. Ty też nie, skoro nawet nie chcesz się przebadać. Benia, proszę cię, no daj spokój. Nie będę gdzieś łaził po klinikach, no ze mną wszystko jest okej, no to głupie. Co jest głupie? Że chcę mieć dziecko? No dobra. Zrobimy tak, że jak przez 2 miesiące nie zajdziesz w ciąży, to pójdę się przebadać dla świętego spokoju. Dziękuję. Mówię już. Najchętniej wysłałabym Marcina od razu na badanie, ale to, co zaproponował, było jakąś formą kompromisu. Mój kochany duży miś. Dla mnie był w stanie schować swoją dumę. Już oddałem twojej żonie to, co spłaciła komornikowi. 12 000. Może dadzą mi więcej czasu. Gówno ci dadzą. Bank żąda zwrotu całego długu, rozumiesz? Masz to załatwić i nie rób problemu mojej żonie. Postaram się, ale potrzebuję więcej czasu. Nie masz czasu, masz to załatwić. I odczep się raz na zawsze od mojej żony, bo nie ręczę za siebie. Ale to ja do pana dzwoniłam. Ja powiedziałam, że Jarek ma romans z pana żoną, żeby go od razu bić. Sorry, ale chyba zasłużył. Nie mam żadnego romansu z jego żoną. Ile razy mam to tłumaczyć? Nie wierzę ci i mam dosyć twoich krętactw. Słuchaj, moja żona nie będzie spłacać za ciebie długu, więc masz to załatwić, inaczej wrócę i ci rozpier... Masz 2 dni. Skąd ja nagle wezmę taką kasę? To nierealne. To już jest twój problem. Rozumiesz? Cześć, mamo. Sprawę mam. No, cześć. Jak udało się wyprostować sprawę z tym poszkodowanym klientem? Poszkodowanym? To ja jestem poszkodowanym klientem. Facet do mnie z prawnikiem przyszedł. Ale dogadaliście się jakoś. A? Musiałem mu oddać za demolkę i jeszcze dopłacić 500. Za uszkodzenia ciała. A to zamknęło sprawę? No tak, no. Podpisał dokument, że już nie będzie rościł sobie prawdą dodatkowych pieniędzy. No i widzisz, jakoś obyło się bez kupowania wycieczki na Bali. No tak. No ja będę musiał pójść do jakiegoś prawnika, żeby mi umowę jakąś spisał, żeby mnie już żaden klient nie zagiął. Tylko to kosztuje. No ale chyba lepiej zapłacić i mieć spokój, prawda? No tak. No, a na razie to bym wziął te kaski, te sprzęty wasze. No mam nadzieję, że żeście tego nie sprzedali. Mamy je.
No i Hoferowi upiekło się z tamtym gościem. No, mogło się to skończyć znacznie gorzej. Na szczęście Hofer wyciągnął wnioski i postanowił lepiej zabezpieczyć biznes. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy zostawić mieszkanie. Nie chcemy, tylko musimy, bo syn narobił długów. Mamo, nie mów o tym przy obcych. Kupił busa na kredyt i go rozbił po pijaku. Przestań. Po pomoc przyszedłeś, ale teraz mam się nie odzywać, tak? Siedzieć cicho, Dlatego właśnie nie chciałem cię prosić o żadną pomoc, bo zawsze mi wszystko wypominasz. bo mi wstyd za ciebie. I to nie przez auto masz długi, to przez sędziewuchę. Wszędzie ją zabierałeś i jeszcze kłamałeś, że wszystko płacicie po połowie. Mamo, błagam cię, przestań. Tyłkiem ci rozum przysłoniła, a do tego nos rozbity. Chcesz mi pomóc, czy zlinczować w tym lombardzie? To co z tym mieszkaniem? Kazimierz, państwo chcą zostawić mieszkanie. No właśnie słyszę. Dzień dobry państwu. No chętnie je zobaczę. Dzień dobry. No facet musiał być już bardzo zdesperowany, skoro o pomoc poprosił swoją matkę. No ale z drugiej strony widocznie nie miał innego wyjścia. Przepraszam, że cię zawiodłam. Nie powiedziałam ci o tym poręczeniu. Pewnie nie pozwoliłbym ci na taką głupotę. Myślałam, że to będzie tylko formalność, no. Nie sądziłam, że to się tak potoczy. Wiem. Ale to nie jest twoja wina. On cię oszukał. Nie gniewasz się już? Nie wiem, myślę tylko o tym, czy on spłaci ten dług. Chyba nie będzie miał z czego. No, trochę go nastraszyłem. Tylko że jak to nie podziała, to dług spadnie na nas. Może nie będzie tak źle. Po obejrzeniu z klientami mieszkania Kazimierz wrócił do lombardu, by spisać wstępną umowę. No nie mogę panu tak od razu zapłacić. Muszę najpierw dopełnić procedur. Ale jakich? Muszę sprawdzić nieruchomość pod kątem prawnym i dopiero potem podpiszemy umowę u notariusza i zrobimy wpis do hipoteki. No dobrze. Wcale nie, bo ja muszę mieć pieniądze na zapłacenie całego kredytu w ciągu kilku dni. Spokojnie, w kilka dni wszystko dopniemy. A ja ci chciałam, synu, mieszkanie zostawić. A teraz pójdzie na zmarnowanie. Wcale nie, proszę pani. Przecież zastaw można odebrać. To nie jest sprzedaż. Ale Jarek ma wezwanie do zapłaty z banku, a i innym jeszcze sporo zalega. Gdybym wiedział, że to tak się potoczy. Ale widziałeś, że nie dajesz rady. Powinieneś wcześniej przyjść po pomoc. No wiem, głupot narobiłem. Nerwy mam na ciebie. No ale jak nie pomóc własnemu jedynemu dziecku? Dziękuję, mamo. Już nic nie mów. Wyjdziemy z tego razem. I Ewelinę przeproś. Jasne, przepraszam. W następnym odcinku Roman próbuje sił w pracy w showbiznesie. Roman, no to dawaj, no ja cię zapraszam do ekipy. Super. Roman, ale ty tutaj masz robotę. Ksiądz zastawia w lombardzie przedmioty liturgiczne. Tylko że my nie handlujemy takimi przedmiotami kultu religijnego. Bardzo proszę, to jest sporo warte. Leszczyński podrywa Beatę. Mam 2 podwójne zaproszenia. No to niestety będziesz musiał zaprosić kogo innego. A może ty byś poszła bez Kazika? Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.